Korea Północna wysyła do Rosji swoich żołnierzy, którzy mają walczyć przeciwko siłom zbrojnym Ukrainy. Państwa BRICS spotykają się w Kazaniu i spotkanie chyba do końca niezbyt udane, ale na pewno są elementy bardzo zaskakujące. ONZ abdykuje przed Putinem, a Łukaszenka znowu chce kandydować na prezydenta i straszy wojną. Paweł Bobołowicz, Czarne niebo. Zaczynamy. Czarne niebo. Ja z Państwem się witam z Użgorodu na Ukrainie, a razem ze mną dzisiaj w Czarnym Niebie są Ola Siemaszko w Wilnie, Artur Żak w Lwowie, Dmytro Antoniuk w Kijowie, Piotr Mateusz Bobołowicz w Lublinie i Vintage Studios, czyli Lech Rustecki. Jego głos czasem się pojawia, bo cały nasz program reżyseruje. No i słuchajcie, zaczynamy od tych wiadomości, które wywołują chyba najwięcej niepokoju. Niektórzy twierdzą, że być może to będzie ten już kluczowy moment początku III wojny światowej. Inni twierdzą, że trzecia wojna światowa już dawno się rozpoczęła. Korea wysyła żołnierzy, a właściwie już możemy powiedzieć, że ci żołnierze na terenie Federacji Rosyjskiej są i mają być użyci do walk przeciwko Ukrainie. Arturze. W rzeczy samej już od kilku tygodni krąży w internecie informacja. Z początku Krylo Budanow, zwierzchnik wywiadu wojskowego Ukrainy, później prezydent Zełenski informowali o tym, że Korea Północna ma dostarczyć Rosji nawet 13 tysięcy żołnierzy. 1300 żołnierzy już są na terenie Federacji Rosyjskiej, na Dalekim Wschodzie, przychodzą szkolenie w centrach szkoleniowych. Rosyjskie kanały, Z-kanały publikują liczne zdjęcia, czy też z pobierania między innymi uzbrojenia i umundurowania rosyjskiego, czy też właśnie z przemieszczania się na tych poligonach. Według informacji mają być także zaopatrzeni między innymi w dokumenty obywateli Federacji Rosyjskiej. Niemniej jednak z każdym dniem zarówno sojusznicy Ukrainy, jak i sami przedstawiciele Federacji Rosyjskiej niejako zauważają tego typu ruchy. Między innymi na szczycie BRICS Putin powiedział, że jeżeli są zdjęcia satelitarne przemieszczania się żołnierzy, to zdjęcia satelitarne i satelity to jest coś poważnego, więc można temu ufać. Dodatkowo zwrócił uwagę, że na dniach między innymi Duma Federacji Rosyjskiej ratyfikowała tę umowę o współpracy militarnej pomiędzy Federacją Rosyjską a Koreą Północną. A wywiad wojskowy Ukrainy donosił, że pierwsi żołnierze w obwodzie kurskim mieli się zjawić w tę środę, niemniej jednak dzisiaj padła informacja, że zjawią się 27, 28. Donoszą także media ukraińskie o tym, że powołując się oczywiście na dane wywiadowcze, że oprócz żołnierzy ma być co najmniej 300 oficerów wojska Korei Północnej, w tym kilku generałów. Z tym, że jeżeli według doniesień ekspertów Rosja teraz prowadząc ofensywę na Ukrainie traci około 1000 żołnierzy strat bezpowrotnych, no to eksperci mówią, że tych żołnierzy Korei Północnej wystarczy maksimum na dwa tygodnie. Niemniej jednak to będzie bardzo istotne wsparcie dla Federacji Rosyjskiej. Ale jednocześnie mówi się o tym, że to nie jest jedyna część wojska koreańskiego, która ma trafić do Federacji Rosyjskiej i na front przeciwko Ukrainie. Mówi się o kilkunastu tysiącach żołnierzy. Pierwsze te informacje były zresztą jeszcze zdecydowanie większe, a tak naprawdę nie wiemy, ilu ich może trafić, więc nawet jeżeli policzymy, że to będzie kilkanaście tysięcy, to nawet ten wskaźnik, o którym powiedziałeś, ponad 1000 żołnierzy zabitych dziennie, no oznacza, że tak czy inaczej ci Koreańczycy realnie wzmacniają siły rosyjskie, a Rosja nie musi przeprowadzać przymusowej, pełnej, oficjalnej mobilizacji, bo przecież ta mobilizacja tak czy inaczej w Rosji trwa. Sami Rosjanie na kanałach, tych patriotycznych kanałach zastanawiają się, jakby ci żołnierze mieli współdziałać z żołnierzami rosyjskimi. Przecież oni nie znają języka. Zresztą tak naprawdę mało kto wie, jaki jest stan armii koreańskiej.
czego można się po nich spodziewać. Oczywiście padają też sformułowania, że zostaną wysłani siły specjalne Korei Północnej, ale czym są te siły specjalne, nikt na świecie nie wie. Tak naprawdę pierwsi się dowiedzą Ukraińcy, pierwsi, którzy właśnie zlikwidują potencjalne zagrożenie w postaci koreańskich żołnierzy. Padały też już sformułowania, że pierwszych 18 żołnierzy ponoć w obwodzie kurskim uciekło. Z tym, że tutaj ja raczej bym nie ufał w tego typu doniesienia, bo ciekawe, gdzie by mieli uciec ci koreańscy żołnierze. Rosyjscy żołnierze mają duży problem z poddawaniem się ukraińskim siłom i uciekaniem. Tak? To można sobie wyobrazić, że tacy przywiezieni kilka tysięcy kilometrów koreańscy żołnierze nie znający języka, no mało prawdopodobne, żeby oni byli w stanie skutecznie dezerterować z tej armii. Oczywiście takie zdarzenia są, czyli ucieczki z Korei Północnej do Korei Południowej są, ale Korea Południowa od wielu dziesięcioleci prowadzi liczne programy pozwalające właśnie na taką ucieczkę. Ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji w obwodzie kurskim, czyli na jakimkolwiek innym odcinku frontu. Chociaż Chociaż pojawiło ja się... tutaj Tak, Piotrze, proszę. pojawiają się właśnie informacje, że Korea Południowa rozważa, czy nie wesprzeć Ukrainy w jakimś sposób. Jednym z tych sposobów, w jaki mogłaby wesprzeć Ukrainę w tej sytuacji, jest wysłanie między innymi tłumaczy, wysłanie osób, które byłyby przystosowane do tego, żeby rozmawiać czy z jeńcami, czy właśnie z dezerterami być może. No i Tak, prowadzić działania dodatkowo propagandowe. jeszcze jedna ważna rzecz, że w obwodzie kurskim oprócz między innymi komunikatów w języku rosyjskim w radiu, czy też komunikatów w języku czeczeńskim nawołujących do poddawania się, teraz są komunikaty w języku koreańskim właśnie, które potencjalnie namawiają koreańskich żołnierzy do poddawania się siłom ukraińskim. I Piotr i Artur ubiegli Dmytra, który chciał coś dodać do tego tematu. Tak, ja już dodam, że nie daj Boże, że doczekamy się jeszcze, kiedy na froncie będzie takie komunikaty jeszcze w języku farsi, bo jak wiadomo, że Iran też wspiera i to bardzo Rosję, a najgorsze byłoby w języku mandarin oczywiście. Ja dodam, że według informacji od Głównego Zarządu Wywiadu Ukraińskiego w obwodzie kurskim przebywa już 12 000 tych Koreańczyków. Już Artur powiedział, że wśród nich są i oficery, i generale, nawet 3 generały wskazują z północnej Korei i 500 oficerów. A co ciekawe, że do każdych 30 tych Koreańczyków Rosjanie zamierzają dodać jednego tłumacza i do każdych 30, i do tych 30 oprócz tłumacza też jeszcze trzech żołnierzy lub nawet oficerów rosyjskich. I już sami Rosjanie wojskowi mówią, że to jest w ogóle jakieś przedsięwzięcie nie do pokonania. Jest już nawet nazwane, że te żołnierze z północnej Korei, oni stworzyli już tak zwany batalion K, czyli batalion Korea na pewno, północna. I muszą współdziałać z 810 Brygadą Osobną Morskiej Piechoty 18 Armii Rosyjskiej. No, czyli już jest cała informacja o tym, gdzie oni są, z kim oni tam będą razem walczyć przeciwko naszej armii. No i my, oczywiście Ukraina czeka na odpowiedź całego świata wolnego. I za chwilę, Dmytrze, przejdziemy do reakcji świata, jak świat na to reaguje, co się dzieje, o tym będziemy za chwilę mówić, ale ja chciałbym jeszcze wrócić do innego wątku, bo koncentrujemy się na tym, jaką rolę Koreańczycy mogą odegrać w wojnie rosyjsko-ukraińskiej, ale też pojawił się jeden bardzo ważny wątek, że bez względu na straty to będą żołnierze, którzy nabędą przeszkolenia wojskowego w warunkach bojowych, które będzie mogło być później wykorzystane
przeciwko Korei Południowej, bo przecież armia Korei Północnej od lat 50. nie walczy, od lat 50. ubiegłego wieku nie walczyła. Teraz może wziąć udział w wojnie i może się przeszkolić po to, żeby być użyta przeciwko Korei Południowej. I tu się pojawia ten aspekt, na ile to jest ważne w tym kontekście międzynarodowym, na ile są reakcje międzynarodowe. Artur zaczął mówić o tym wsparciu przez Koreę Południową Ukraińców, ale czy to jest wystarczające? Jak jeszcze inne struktury, inne państwa zareagowały? Na Koreę Południową jeszcze zaczekamy, bo ja myślę, że tutaj to jest akurat ten pozytywny aspekt tego wydarzenia, bo pamiętajmy, że Korea Południowa wspiera Ukrainę na poziomie humanitarnym, a użycie północno-koreańskich żołdaków otwiera drogę do bezpośredniego wsparcia, chociażby w postaci amunicji, której Korea Południowa ma bardzo znaczące zasoby. Zresztą mówiąc o amunicji, dzisiaj czytałem statystykę, że ponad 60% amunicji używanej przez Federację Rosyjską w ostatnich miesiącach jest amunicją północno-koreańską, 10% amunicja to amunicja irańska i tylko 30% to jest amunicja, którą produkuje Federacja Rosyjska. Jeżeli chodzi o reakcję świata, no reakcje świata są dosyć specyficzne. Amerykanie, czyli Stany Zjednoczone przez dłuższy czas udawali, że nie widzą problemu. Nagle między innymi sekretarz obrony Austin stwierdził, że jednak widzą, że żołnierze będą, czy też już są na terenie Federacji Rosyjskiej i to, o czym rozmawialiśmy przed programem, to mówił Dmytro, wypowiedź Kirby'ego, który powiedział, że tak, Amerykanie wiedzą, że Koreańczycy północni są już na terenie Rosji, ale do czego oni będą użyci, to my tego jeszcze nie wiemy. Jest też No i na reakcja to NATO podobno, tak, NATO, tak? tak, i na to jest reakcja naszych żołnierzy bezpośrednio z frontu, które sarkastycznie mówią, no to no jasne, nie wiadomo po co z północnej Korei przyjechali te żołnierze, na pewno po grzyby, bo teraz akurat jest sezon. Ale A na to nic. Bloomberg To właściwie- właśnie opublikował artykuł, tak, Piotrze, o Tak reakcji jest. NATO. Ukraińskie media powołują się na artykuł Bloomberga. W którym jakieś źródło Bloomberga, źródło chyba anonimowe z tego co rozumiem, jest cytowane, że potencjalne odpowiedzi NATO są bardzo ograniczone. Mogą one zakładać zintensyfikowanie wsparcia dla Ukrainy, ale też rozbudowę partnerstwa w regionie Indo-Pacyfiku. Natomiast to są, Bloomberg nie nazywa tych źródeł, nie określa ich, więc nie jest to jeszcze oficjalne stanowisko. Oficjalnie rzeczywiście wiemy, że Mark Rutte stwierdził, sekretarz generalny NATO, nowy sekretarz generalny NATO, uznał, że rzeczywiście te wojska są koreańskie i tej sytuacji NATO się przygląda. No, jaka będzie reakcja, nie wiemy. Natomiast też NATO jako całość, trzeba pamiętać, że ta reakcja no niekoniecznie musi być właśnie reakcją NATO jako całości, bo reakcja członków NATO jest bardzo ważna. Ciekawą rzecz powiedział minister obrony Holandii Ruben Brekelmans. Powiedział, że to trochę ciężko będzie Zachodowi odpowiedzieć w jakiś sposób Korei Północnej, bo właściwie wszystkie możliwe sankcje przeciwko Korei Północnej są już wprowadzone, więc nie bardzo Zachód ma co innego zrobić przeciwko Korei Północnej wprost. No i tutaj, tak jak powiedział Artur, wydaje mi się, że najciekawsza może być reakcja Korei Południowej. No i niestety powstaje realnie ta obawa, że jakieś zaangażowanie militarne Korei Północnej może doprowadzić do rozlania się wojny, do przejścia konfliktu na inne państwa. No ale to dzisiaj Piotrze, na ty mówisz o obawie, a ja bym się zastanowił, słuchajcie, jak to jest z tymi czerwonymi liniami, o których cały czas mówi Rosja i straszy, że oto Zachód przekracza kolejne czerwone linie, a tak naprawdę Rosja robi to, co chce. No słuchajcie, my nie chcę mówić, że jesteśmy prorokami, że jesteśmy Kassandrami, ale przecież myśmy mówili o tym wariancie współpracy niebezpiecznym, współpracy z Koreą Północną. Dawno temu, pewnie gdzieś ponad rok temu rozmawialiśmy na ten temat
w naszych programach, to się staje faktem i to jest w ogóle nie ulega żadnej wątpliwości, że to będzie się rozwijać. No, Dmytro dzisiaj mówił o wykorzystaniu bezpośrednio irańskich żołnierzy. No Dmytrze, nawet jeżeli irańscy żołnierze nie są wykorzystywani, to ich broń jest wykorzystywana, a przecież wiemy o tym, że szkoleniowcy irańscy też byli, więc ten konflikt ma wymiar wielonarodowy, a Tak, i teraz świat zakrywa oczy, słuchajcie. No, tak. To, że w tym momencie dopiero tak, no jednak są ci żołnierze koreańscy, jeżeli jak już wiadomo, że za chwilę będą złapani po prostu przez Ukraińców, postawieni przed kamerą, no to teraz już nie wypada Rutte, tak, no przyznaję, trzeba powiedzieć, że są. Oczywiście, że są, tylko co z tym zrobić? Tak, i my mamy teraz dowód na to, że na przykład broń irańska jest używana przez Rosję, bo w Kijowie jest alarm, a to znaczy, że już jak co nocy, niestety, przez ostatnie kilka miesięcy my mamy po prostu wielofalowe ataki irańskich dronów typu Shahed. Tak to jest. Dzisiaj ciekawą już dosłownie kilka godzin temu rozmowę przechwyconą rosyjskich żołnierzy, dokładnie dowódców rosyjskiej armii z obwodu kurskiego opublikował GUR, czyli Główny Zarząd Wywiadu Wojskowego Ministerstwa Obrony Ukrainy. Tam dwóch dowódców rozmawia na temat abnulienia, czyli wyzerowania zabójstwa własnych żołnierzy i jeden z tych dowódców mówi, że niejako pyta się o pozwolenie swojego zwierzchnika, czy może ich wyzerować i że ich wyzeruje tuż po Koreańczykach, czyli jeżeli to jest prawdziwe nagranie, jeżeli to jest rzeczywista rozmowa, rzeczywisty komunikat radiowy, więc tak jak Dmytro mówił, ci żołnierze koreańscy już są na terenie w tym przypadku Federacji Rosyjskiej obwodu kurskiego. A ja jeszcze dodam, że bardzo ważna, nieważna chyba, ale ciekawa reakcja zwykłych Rosjan na to, że Koreańczycy północni teraz będą pomagać Rosji w walce przeciwko chochlom, tak? Przeciwko Ukraińcom, których Rosja uważa w ogóle za coś niepotrzebnego i tak dalej. Że druga, w cudzysłowie, armia z świata jest taka słaba, że teraz ona prosi najsłabszą, no nie najsłabszą, ale armię z kraju, który jest jednym ekonomicznie z najsłabszych na całym świecie, pomóc w zwalczeniu Ukraińcom. I wydawałoby się, że to miałoby być dla Rosjan, dla Moskali żenującym, ale i tak nie jest. I tym dowodem są na przykład, też widziałem już filmiki zrobione na Czerwonym Placu w Moskwie, gdzie radośni Moskale fotografują się razem z oficerami z Korei Północnej. Moim zdaniem niebezpiecznym też aspektem są wojska inżynieryjne, bo nawet jeżeli tych 13 tysięcy zostanie użyte w oddziałach szturmowych, to jest niebezpieczne. Niestety zasoby Korei Południowej logistyczne są dosyć istotne. Warto przypomnieć, że to oni pomagali między innymi zarówno Hamasowi, jak Hezbollahowi budować między innymi te ukrycia. Północnej. A ja powiedziałem południowej, przepraszam, ojej, naprawdę, przepraszam południowych Koreańczyków, prawdziwych Koreańczyków, jedyną prawdziwą Koreę, więc to jest niebezpieczne. Wiemy już o tym, że nawet bodajże 2 miesiące temu w Doniecku zostali zabici między innymi oficerowie takich oddziałów logistycznych Korei Północnej. I niespodziewanie, słuchajcie, w wątku Korei pojawił się wątek Polski. Prezydent Andrzej Duda, który przebywa w Korei Południowej, odpowiadał na pytanie o możliwość przekazania broni koreańskiej, w tym przypadku z Korei Południowej, którą Polska zakupiła, nowoczesnej broni, przekazania ukraińskiej armii. Prezydent Duda wykluczył taką możliwość. To już jest szeroko komentowane w ukraińskich mediach.
W rzeczy samej prezydent Andrzej Duda powiedział o tym, że nie może przekazać broni, która w istotny sposób zabezpiecza bezpieczeństwo państwa, broni, która była kupiona za miliardy dolarów pieniędzy polskich podatników. Ale ja z kolei nie widziałem żadnej informacji, kto się zwrócił, czy to była kancelaria prezydenta Ukrainy, czy sztab generalny. Tak jakby ze strony ukraińskiej nie było potwierdzenia, że taka prośba była uskuteczniona. No tutaj ja mogę powiedzieć tylko tyle, że akurat się prezydentowi Dudzie nie dziwi na dany moment, bo po pierwsze ta broń dopiero zaczyna spływać na teren Rzeczypospolitej Polskiej. To jest tylko niewielki procent tego, co Rzeczpospolita kupiła. Więc myślę, że tutaj trzeba bardziej się uśmiechać w kierunku Korei Południowej, przede wszystkim prosząc ich o amunicję. A to Korea Południowa bez żadnego problemu jest w stanie załatwić. Ja muszę powiedzieć, Arturze, szczerze, że ten temat mnie trochę zaskakuje, bo to jest oczywiste, że to nie jest taka prosta sprawa. Nawet jeżeli Polska chciałaby przekazać tę broń, to nie byłaby to prosta ścieżka w tym momencie i wymagałaby zgody Korei Południowej. Wręcz ten temat trochę wygląda tak, jakby to był kolejny temat, który miałby nas w jakiś sposób dzielić i znowu wywoływać konflikt, a tych ostatnio nie brakuje. Nad tym się na pewno z czasem pochylimy. Masz Piotr, rację. chyba Komentarze w internecie są przerażające i to nieważne z której strony, zarówno z polskiej, jak i ukraińskiej. Faktycznie masz sporo racji w tym, co powiedziałeś. Wydawało mi się, że Piotr, chciałeś dodać Tak. coś do tematu Korei, bo ja już się nie mogę, słuchajcie, doczekać tego, jak sobie będę hasać po Guterreszu, a przed tym jeszcze mamy mówić o BRICS-ie, także Piotrze, zakończ już temat Korei. Ja chciałem bardzo krótko tylko powiedzieć, że nie można też lekceważyć Korei Północnej, bo wydaje nam się Korea Północna bardzo słaba, bardzo malutka gospodarka, ale to jest najbardziej zmilitaryzowane państwo świata o czwartej najbardziej liczebnej armii na świecie, liczącej w 2022 roku 1 200 000 żołnierzy. To jest gigantyczna armia, więc wysłanie tych 10 000 dla nich do Rosji tak naprawdę jest prawie niezauważalne w statystykach. Oczywiście oni są pewnie uzbrojeni, oni mają sprzęt, ale nadal z punktu widzenia Korei Północnej te 10 000 żołnierzy to jest garstka i w razie potrzeby pewnie niestety będą w stanie wysłać więcej. No i pytanie jeszcze, co będą robić ci, którym uda się wrócić i czy rzeczywiście nie będą wykorzystani przeciwko Korei Południowej. To nic dziwnego, że Korea Południowa jest już w tym momencie w to zaangażowana. I znowu wrócę jeszcze na sekundę do tych naszych przewidywań. Myśmy mówili tych ileś tam miesięcy temu, jak zastanawialiśmy się nad tym, czy Korea Południowa, dlaczego tak słabo wspiera Ukrainę. Mówiliśmy o tym niebezpieczeństwie, mówiliśmy o tym, że Korea Południowa bardziej powinna się była zaangażować. No szkoda, że to w takiej sytuacji może stać się faktem. Słuchajcie, 16. spotkanie państw tworzących tak zwany BRICS, tym razem spotkanie w rosyjskim Kazaniu. Różne są opinie nawet wśród polskich ekspertów. Ja mam wrażenie, że spotkanie oczywiście zorganizowane przez Putina nie do końca mu się udało tak, jak chciał. Piotrze? To spotkanie odbyło się w dniach 22-24 października w Kazaniu, tak jak już wspomniałeś. 16. szczyt tej grupy BRICS, która powstała, właściwie ten termin został narzucony przez dziennikarza, który pisał o tych państwach, czyli o Brazylii, Rosji, Indiach, Chinach i RPA, czyli South Africa, które dołączyło w 2011 roku dopiero. Wtedy dodano S do tej grupy. Natomiast w tym momencie BRICS, jeżeli chcielibyśmy wszystkie państwa upchnąć w tym akronimie, on by się już znacznie wydłużył, bo są także nowi członkowie: Egipt, Etiopia, Iran i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Członkiem miała zostać Argentyna, ale wycofała się z tego po zwycięstwie prezydenta Javiera Milei w wyborach. Ale oprócz członków potencjalnych, oprócz tych, którzy aplikują, tutaj między innymi Wenezuela, ale nie tylko, także reprezentanci 25 innych państw wzięli udział, łącznie Władimir Putin mówił o 35 państwach uczestniczących. To nie wszystkie te państwa są uznane, bo oprócz 25 państw jeszcze Palestyna i Republika Serbska, czyli część Federacji Bośni i Hercegowiny, także brała udział.
szczyt, spotkanie w Kazaniu. Nie wydaje się, żeby tam doszło do jakiegoś przełomu, ale rzeczywiście spora grupa państw się zgromadziła, ci nowi członkowie, ale wśród zaskakujących osób, które uczestniczyły, był właśnie sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres. To zanim przejdziemy jeszcze... No Tak, właśnie, tak, zanim proszę. Paweł rozjedziesz Guterresza, ja chciałem powiedzieć o bardzo specyficznym jednym wydarzeniu, bo po rozmowach z Xi Jinpingiem Putina Chiny ogłosiły jednak, że od 1 listopada zaczynają blokować dostawy między innymi komponentów dla dronów, między innymi dronów FPV. Więc taki niejako policzek dla Putina, a ten szczyt był po prostu wydarzeniem Putina, właśnie takim sympozjum Putina, gdzie on mógł brylować i pokazywać przede wszystkim swoim obywatelom, że jednak są tacy politycy, którzy chcą się z nim spotkać, albo może nie widzą nic strasznego w uściśnięciu mu tej zakrwawionej dłoni. No właśnie, bo Dmytrze, no właśnie na to liczyłem, na ten głos też z wnętrza Ukrainy, bo jednak gdy patrzymy na ten szczyt, to chyba jednak takim podstawowym elementem wizerunkowym jest fakt, że Putin spotyka się z przywódcami innych państw i to niemałych państw, nie wstydzą się podawać mu ręki. W momencie, gdy Putin prowadzi brutalną wojnę przeciwko Ukrainie, już nie mówiąc o tym, że Putin, który właściwie przecież my go nie uznajemy za prezydenta, więc jak to się w ogóle mogło wydarzyć? Jak też Ukraina na to reaguje? No, oczywiście my reagujemy nie powiedziałbym bolesne, tak, ale to jest wielka dla nas szkoda, że tak wielu państw i to też potężnych państw światowych biorą udział w tych spotkaniach. Szczególnie szkoda, że na przykład premier Indii, Modi, przyjechał tam i po prostu ściskał się z Putinem. To dla nas było szokujące. Znów i już nie po raz pierwszy za ostatnie lata, kiedy jest ta inwazja rosyjska na Ukrainę. Jednocześnie z innej strony India mówi, że tak, wspiera Ukrainę, wspiera suwerenitet i niepodzielność Ukrainy, ale przyjeżdża Modi do Kazaniu i tam wpada w ręce Putinowi. No tak to było. Ja też powiem jeszcze ciekawostkę z tego szczytu BRICS-u, że Turcja chciała wstąpić do tej organizacji. No, to chyba nie jest taka formalna organizacja. Ja mogę się mylić, to rodzaj takiego klubu państw, tak? I odmówili Turcji. Był w drugim dniu tych posiedzeń Erdogan i Turcja odmówiła India. Ciekawe, dlatego że Turcja ma potężne związki z Pakistanem, a z którym India też ma bardzo napięte stosunki. I dlatego Turcji nie pozwolono wstąpić do BRICS-u. I zaproszono było wstąpić do tej organizacji, do tego klubu Kazachstan i Uzbekistan, i te dwa państwa odmówili, nie chcieli wstąpić do BRICS-u. Natomiast jest już informacja, że Indonezja ma taką aspirację, żeby być przyjętą do tego, no powiedzmy, putinowskiego klubu. Ale całe szczęście nie wszyscy politycy światowi chcą się spotykać, czy też nie widzą nic przeciwko spotkaniom z Putinem. Między innymi minister spraw zagranicznych Litwy Landsbergis powiedział, że to jest koniec ONZ-u i jeżeli Guterres będzie chciał zrezygnować ze swojej, to oni nie będą mieli ze swojej Zostaw funkcji. jeszcze Guterresa. Zostaw jeszcze Guterresa. dobrze, dobrze. Zaraz się nim zajmiemy. Ale reakcje ja rzeczywiście... jeszcze- Tak, proszę Piotrze.
A ja jeszcze powiem o państwach, które chciałyby bardzo być w BRICS, a nie będą. I takim państwem jest Wenezuela. Wenezuela chciała przystąpić, myślała, że przystąpi podczas tego szczytu, ale Brazylia utrzymała swoje weto. Co ciekawe, utrzymała, bo weto pierwszy raz nałożył Jair Bolsonaro, poprzedni prezydent Brazylii, a teraz Luis Inácio Lula da Silva, obecny prezydent, lewicowy prezydent, który wydawałoby się, że z również lewicową Wenezuelą będzie miał dobre kontakty, bo ma dobre kontakty z tymi, z którymi lubi się Maduro, i sam Maduro chyba też miał wcześniej dobre kontakty, że poprze Wenezuelę, ale nie poparł, bo ostatecznie Brazylia i prezydent Brazylii nie uznali wyniku wyborów lipcowych w Wenezueli, które według niezależnych obserwatorów wygrał miażdżącą przewagą kandydat opozycji, natomiast Maduro oczywiście ogłosił swoje zwycięstwo i utrzymuje faktyczną władzę w tym kraju. Tutaj prezydent Brazylii, z tego co Artur mówił, nie był w Kazaniu, ale takie instrukcje przekazał i Brazylia nadal nie pozwala Wenezueli na przystąpienie do BRICS. Chociaż tutaj Wenezuela też ogłosiła, że podkreśliła swoją przyjaźń z Rosją. Nie jestem pewien, w jakiej dokładnie formie, ale ta przyjaźń z Rosją i współpraca oczywiście została w jakiś sposób też podkreślona i pokazana, potwierdzona. Bo Ja to bym chciał jednak zwrócić trochę uwagę. przeczy temu, czym by chciała być Rosja, bo Rosja od wielu lat próbuje odgrywać rolę takiego adwokata tego globalnego południa, czy też globalnego wschodu, bo teraz też mówi się o globalnym wschodzie. Nie wiadomo, czym by miało być to globalne południe i globalny wschód. Różnice pomiędzy tymi krajami są czasami na tyle duże, interesy tych państw są na tyle czasami sprzeczne, że to de facto nie może się udać, bo tak jak Piotrze powiedziałeś na samym początku, kiedy to była tylko nazwa ekonomicznej prognozy, tak, z 2001 roku, no i jednak się okazało, że te państwa nie stały się superpotęgami, tak, pomimo tego, że Chiny mają takie aspiracje, Indie mają takie aspiracje, to te przewidywania tego ekonomisty, dziennikarza ekonomicznego amerykańskiego, jeżeli się nie mylę, dziennikarza, nie sprawdziły się, a Rosja, tak jak powiedziałem, cały czas próbuje odgrywać rolę właśnie tych, którzy bronią tych ciemiężonych przez światowy Zachód państw, ale te kraje też to widzą, że Rosja też jest państwem, może nie też, Rosja przede wszystkim jest ostatnim państwem kolonialnym, które pozostało na naszej planecie. Podoba mi się tytuł i też generalnie analiza Ośrodka Studiów Wschodnich. Sukces bez przełomów, szczyt BRICS w Rosji. Sukces, i na to jest położony nacisk, to sukces oczywiście wizerunkowy Rosji, która no, jednak tak czy inaczej udało jej się przełamać tą taką blokadę zachodnią w tym wymiarze międzynarodowym, ale jednocześnie w analitycy Ośrodka Studiów Wschodnich zwracają uwagę, że ten główny cel, stworzenie alternatywnego systemu płatniczego w stosunku do dolara, na czym najbardziej zależało Rosji i Chinom, to się nie udało i zwracają też uwagę na te interesy, sprzeczne interesy, o których przed chwilą też Arturze mówiłeś, pomiędzy państwami, które nawet do tego klubu, nie klubu w jakiś sposób należą albo aspirują, albo chcą brać w nim udział, albo ktoś stara się je zaprosić. Ale był tam właśnie taki jeden gość, zanim o Guterreszu, to może o Łukaszence, bo Łukaszenka się też w BRICS-ie pojawił. Białoruś nie jest członkiem tego klubu, ale Łukaszenka chyba wręcz, no ten to już w ogóle mógłby zwariować z radości, że gdzieś tam mógł się obściskiwać z przywódcami, liderami innych państw, a nie tylko ze swoimi kolegami z Białorusi i polskimi szpiegami. No tak, Nie. Białoruś nie jest członkiem BRICS-a, ale bardzo chce, Łukaszenka bardzo chce tego i to był jego taka godzina szczęścia, kiedy on przyjechał do Kazaniu. Powiem, że on przyjechał już w drugim dniu tego szczytu, bo w pierwszym dniu jego nie było, kiedy było to spotkanie nieoficjalne. Łukaszenka był w Mińsku i przez cały czas obserwowałem jego samolot, kiedy wyleciał Łukaszenka do Kazani. I on był tam w takim drugim dniu, powiedział oczywiście, że
Bardzo szkoda, że Białoruś nie jest członkiem BRICS-u, że jeszcze nie będzie tym członkiem, a on przez cały czas musi czekać na korytarzu. Na co on czekał, jakie były jego oczekiwania, nie wiem. To może on czekał na spotkanie z Putinem, czy z przewodniczącym Chin Xi Jinpingiem, ale nie było tych spotkań. Ale Łukaszenka, on jest takim, powiem, on nie lubi się martwić i dlatego zorganizował na tym szczycie BRICS stand-up Łukaszenki, powiem tak. Bawił się, kiedy udzielał wywiadu, moim zdaniem, wszystkim mediom, od BBC do mediów rosyjskich i powiedział bardzo takich śmiesznych rzeczy podczas tych wywiadów, takich bardzo przeciwnych rzeczy. Kłamstwo to było z jego strony i to można było zobaczyć, jak w jakim świecie po prostu on żyje, ponieważ powiedział, że nie było ataku ze strony Białorusi podczas tej wojny z Ukrainą. Po prostu wojska rosyjskie byli na terytorium Białorusi na ćwiczeniach i później, kiedy Putin dał taki rozkaz wycofania tych wojsk z terytorium Białorusi, wojska rosyjskie zgubili się na terytorium Białorusi i po prostu tak pojechali do Kijowa. Przypadkowo. To może być, tak powiedział Łukaszenka. I jeszcze jedna rzecz, która po prostu jest tak bardzo dyskutowana w Bajnecie, w internecie białoruskim, to jego wypowiedź na temat przymusowego wylądowania samolotu Ryanair w Mińsku. Oczywiście pamiętamy tę historię, która wydarzyła się w 2021 roku, kiedy samolot Ryanair, który leciał do Wilni, był przymusowo wylądowany w Mińsku i dziennikarz Roman Protasiewicz został aresztowany po tym wylądowaniu. Co powiedział Łukaszenko? Oczywiście on powiedział, że no, to nie jego wina, był jakiś tam atak, zagrożenie jakiegoś tam ataku terrorystycznego na pokładzie tego samolotu i samolot po prostu sam wylądował się w Mińsku, nie doleciał do Wilna. No i oczywiście Roman Protasiewicz sam siebie aresztował w Mińsku. I było już wiele takich wypowiedzi Łukaszenki, to jego, powiem tak, dzisiaj on po prostu żyje w takim przedstawieniu światu. Mnie natomiast podczas tych licznych wywiadów zaskoczył, może nawet rozśmieszył bardziej wywiad ze Skabiejewą, z jedną z głównych propagandystek Kremla, od której to Łukaszenko się dowiedział o terminie wyborów. Bo to ona mu powiedziała, kiedy będą wybory na Białorusi, a on zareagował tak: o, ty wiesz, ty chcesz, żebym to powiedział akurat w twoim programie, ja w to w żaden sposób się nie mieszam, powiedziałem swoim chłopakom, wy sobie organizujcie jak to chcecie, to jest wasze prawo, które daje wam konstytucja, ja się dostosuję, zróbmy to szybko, więc to faktycznie było dosyć zabawne. I kolejny wywiad dla Izwiesti Łukaszenki, który on udzielił, to mnie natomiast dzisiaj zaskoczyło totalnie, bo Łukaszenko niejako groził Rosji wojną, bo Łukaszenko powiedział: w wysokich kręgach Rosji niektórzy nie mogą się doczekać przyłączenia Białorusi, ale próba dokonania tego zakończy się wojną. Jesteśmy mniejsi, wy jesteście więksi, ale my mamy także taką gospodarkę. Mówicie, będziemy wam pomagać, wstąpcie do Rosji. Takie stawianie sprawy jest niemożliwe i nierealne, bo boję się nawet powiedzieć, że to będzie wojna. I dodał ciekawą jedną jeszcze rzecz: ale widzicie nasze relacje z Putinem, mamy wiele negocjacji, kontaktów osobistych i innych. Nigdy nie pozostawiono nam takiego pytania. I to mnie na koniec najbardziej zaskoczyło. Powiedział, że jednocześnie właśnie skrytykował nawet pomysł prowadzenia wojny, bo powiedział, że to nie jest średniowiecze, kiedy przyjąłeś terytorium, płacisz podatki i wszystko jest w porządku. Więc to jeden z ciekawszych wywiadów chyba tego spędu, przepraszam za słowo, spędu BRICS w Kazaniu.
Tak myślę, że E, słowa, które Ola którymi próbowała opisać stan Łukaszenki, no, one są dosyć dalekie. Mamy jakiś zwrotka, gdzieś tam wpada, gdzieś musi jakiś głośnik być, koledzy, uruchomiony i przez niego wpada z powrotem sygnał do naszego systemu i słychać podwójnie niektóre głosy, ale rzeczywiście to jest jakieś szaleństwo, bo jest jeszcze oprócz tej wypowiedzi o straszeniem Rosji wojny, to jeszcze jest opowieść jego o tym, że bez niego Rosja nie może użyć broni jądrowej, która jest na terenie Białorusi i że on o wszystkim wie, a jak opowiada, co Ola opowiedziała bardzo obrazowo, opowiada o żołnierzach rosyjskich, którzy kończyli ćwiczenia, to on nie wie, gdzie oni się przemieszczali po Białorusi i on tego nie musi wiedzieć. Z jednej strony nie wie, a z Ale on drugiej miał strony... dobrych nauczycieli. Przecież pamiętamy, jak to rosyjscy żołnierze często się gubili w 2014 roku. Przecież też oni byli na szkoleniach i I nagle świat się to kupował. znajdowali. Tak, I a świat to mówił, kupował, no więc on okej, chyba nauczony tym może wszystko mówić. Ale ważna rzecz, o której powiedziałeś, Arturze, bo chciałbym Ole o to dopytać, bo rzeczywiście Łukaszenka pojechał do Kazania, też musiał się cieszyć, że wreszcie gdzieś tam trochę dalej sobie poleciał, a w tym samym czasie pojawiła się informacja, i wcale mi nie chodzi o informację o kolejnym idiocie, który z Polski uciekł na Białoruś, bo taka się też pojawiła, tylko chodzi mi o informację o tych wyborach prezydenckich i wybory prezydenckie zostały na Białorusi ogłoszone. Jaka jest na to reakcja wolnej Białorusi? Reakcja wolnej Białorusi jest taka wstrzymana, powiem szersze, bo nie ma jeszcze u demokratycznych sił takiego jednego planu, co robić podczas tych wyborów. Powiem tak, że data tych wyborów była bardzo nieoczekiwana dla społeczności demokratycznej. W ogóle ona też była tak nieoczekiwana dla nomenklatury Białorusi, bo jak to wszystko wyglądało? To wtorek, wieczór i tak nagle na Białorusi zaczynają dzwonić do posłów, że jutro w środę będzie spotkanie parlamentarne. Jaki temat nie wiadomo. Oczywiście, że część z tych posłów nie są w Mińsku, wyjechali do regionów, ale oni mają być w środę na tym spotkaniu, posiedzeniu parlamentu. To półpotajemne spotkanie w środę. Wyjaśniło się, że będzie tam przewodniczący Komisji Wyborczej Karpenko i że będzie przeznaczona podczas tego posiedzenia data wyborów prezydenckich. Data wybory przeznaczone na 26 stycznia, to znaczy to tak prawie na początku roku. To taki po prostu termin, taki bardzo ranny termin dla tych wyborów. I ja po prostu nie mogę sobie wyobrazić, jak to wszystko było bez Łukaszenki, ale data tych wyborów została ogłoszona, kiedy Łukaszenka leciał do Kazaniu. I on zrobił po prostu taki wygląd, że no ja nie wiem, to wszystko było beze mnie. Jego służba prasowa później twierdziła, że Łukaszenka nic nie wiedział o tym. Ale powiem tak, że żadna mysz na Białorusi nie może nawet biegać bez tego, żeby tam coś nie wiedział Łukaszenka. Tak? I oczywiście to wszystko było zorganizowane. Dlaczego on to zrobił? Dlatego, żeby lecieć do Kazani już w takim statusie, żeby mieć jakąś wiadomość, żeby być w centrum uwagi na tym szczycie w Kazaniu. Bo oczywiście on nie był uczestnikiem tych spotkań na szczycie tego BRICS-u. Nie było u niego spotkań z Putinem, z Xi Jinpingiem i on potrzebował jakaś taka wiadomość, żeby być w centrum uwagi. I później w wywiadzie ze Skabiejewej już powiedział, że będzie kandydować do prezydenta Białorusi już 7 raz w 2025 roku. I oczywiście nikt tego nie oczekiwał. Z reakcji jego urzędników to można zrozumieć, że był jakiś inny plan. To była taka wersja, że ktoś inny zastąpił Łukaszenko na tym stanowisku. I nawet wiem, że taka
prolukaszenkowska opozycja. Mamy takie na Białorusi, tak, oczywiście już jeździła po Europie, miała spotkania z politykami europejskimi i spróbowała donieść nim, że Łukaszenka nie będzie kandydowany na prezydenta Białorusi po raz kolejny, że mamy innego kandydata i prosimy wspierać tego kandydata. I nawet zostało nazwane imię tego kandydata, od którego jeździła ta opozycja, ale Łukaszenka tak nagle powiedział, że no nie wiem, to może jeszcze od rana w środę nie było tego pomysłu, a już kiedy przyleciał do Kazani, powiedział, no, od rana nie chciał być prezydentem, a już po obiedzie chcą. Ale Olu, wiesz co mnie zaskoczyło? Bo każde niemalże wybory na Białorusi zaczynały się od tego, gdzie to kolektywy pracownicze błagały Łukaszenkę, żeby on był jednak tym kandydatem, a on jak taka kokietka unikał, mówił, że nie, no a później stwierdzał, że nie, no jak tak bardzo mnie prosicie. I tego elementu mi zabrakło w ogóle. To chyba pierwsze inne wybory na Białorusi od dziesięcioleci. No tak, oczywiście. I tym razem tak było. Tak, kiedy było jasne, że kolejne wybory prezydenckie odbędą się na Białorusi w 2025 roku, oczywiście wszyscy pytali Łukaszenka, czy on będzie kandydować na tych wyborach. I on zawsze mówił, o ja nie wiem, jeśli naród Białorusi chce, to oczywiście będą i tym razem musiał być taki sam schemat. Jakieś tam pracownicy, jakieś tam urzędnicy, nauczycielki, a ktoś tam musiał zwrócić się do Łukaszenki z taką prośbą, żeby on był znowu prezydentem Białorusi. No, prezydentem oczywiście takim, sam sobie prezydent, tak? Ale tym razem to była Skabiejewa, to bardzo znana rosyjska propagandystka, tak, która powiedziała, Aleksander Grigoriewicz, bardzo chcę, żeby pan kandydował na prezydenta. On powiedział, to powiem tak, to zdanie już będzie memem. Da, Ola, pойду, tak? To była jego taka zgoda, żeby znowu iść na to stanowisko. No i Łukaszenka będzie kandydować na prezydenta Białorusi, a Ola Siemaszko będzie się temu przyglądała i będzie nam opowiadać, co na Białorusi się dzieje. Zostajemy, słuchajcie, na spotkaniu państw BRICS-u, bo oczywiście obiecany Guterres teraz musi się pojawić. To jest właściwie, nawet nie wiem jak to nazwać, Putin, ścigany przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości. W ubiegłym roku bał się polecieć do RPA na szczyt BRICS-u, bo myślał, że być może zostanie zatrzymany. A teraz organizuje u siebie szczyt BRICS-u i na ten szczyt BRICS-u przyjeżdża szef ONZ-u. To jest przecież chyba w ogóle, no w mojej głowie się to nie mieści. Sam fakt przyjazdu, ale zanim wam oddam głos i poproszę o wasz komentarz, to chciałem cofnąć się jeszcze dalej niż szczyt BRICS-u, przypomnieć wydarzenia, które doskonale z Dmytrem Antoniukiem przecież pamiętamy. Kwiecień 2022 roku. Z Moskwy Guterres przyjeżdża do Kijowa, spotyka się i oczywiście to cała wizyta jest w kontekście wojny i wtedy trwa ta faza bardzo ostra, cały czas na Kijów spadają rakiety i w momencie, kiedy Guterres jest w Kijowie, a przecież Putin doskonale wie, że Guterres był wtedy w Kijowie, na Kijów spadają rosyjskie rakiety, 2 kilometry od hotelu, w którym Guterres przebywał. Później widziałem ten konwój z Guterresem, jak mknął po ulicach Kijowa, później go spotykałem, bo ja w tym czasie też wyjeżdżałem z Kijowa, spotykałem konwój ONZ-owski, nie wiem czy już z Guterresem, czy bez niego, jak mknął po Ukrainie, uciekał, aż się dymiło. Co z tym człowiekiem jest? On ma syndrom sztokholmski? Co z nim się stało? Facet, na którego Putin polował, któremu napluł w twarz, którego mógł
mógł zabić. Jedzie do niego i słuchajcie, w wiernopoddańczym pokłonie przecież łapie, prawie pocałował Putina. Jakby miał Putin pierścień, to na pewno by go w ten pierścień pocałował. Może jest w jakiejś radzie nadzorczej Gazpromu albo w innej spółce państwa. Tutaj trudno jest zarzucić Guterreszowi brak doświadczenia, jednak to jest doświadczony polityk i na poziomie wewnątrz państwowym. Jeżeli się nie mylę, trzykrotnie był premierem Portugalii. No, na pewno to jest doświadczony polityk. Oczywiście można by było stwierdzić, że to jest taki gołąbek pokoju, który chce faktycznie jako zwierzchnik ONZ-u rozwiązać ten tak zwany konflikt ukraiński, czy też konflikt na Ukrainie, jak to często jest określane. Niemniej jednak pan Guterres nie pojechał na szczyt do Szwajcarii, gdzie także było wielu reprezentantów ONZ-u, bo jeden z takich argumentów to było to, że on pojechał do Kazania, bo wiele państw, istotnych państw Organizacji Narodów Zjednoczonych tam będzie. W Szwajcarii też było sporo istotnych państw organizacji. I tutaj no, naprawdę trudno jest mi stwierdzić, jak można posunąć się do takiego zachowania. Pomimo tego, że dyplomacja Unii Europejskiej, jak też rozmawialiśmy przed programem, próbowała też w jakiś sposób Guterresa usprawiedliwiać. Co też było zaskakujące, był premierem Portugalii, ale warto też pamiętać, bo mówisz o tym i zastanawiałeś się nad tym tropem Gazpromu. Tak, to na pewno należałoby prześwietlić tam wszystkich krewnych i znajomych królika, bo to w takich sytuacjach bardzo często pojawia się taki wątek, ale jednego możemy być pewni, on w swojej przeszłości ma jedną rzecz, która może powodować, że Putin ma pewne dokumenty, no bo przypomnijmy, że był przewodniczącym Międzynarodówki Socjalistycznej od 1999 roku do 2005. Tacy są ci europejscy socjaliści. Tak się martwią o prawa człowieka, że mając w rękach nakaz aresztowania Putina, jedzie i prawie go w dłoń całuje. O tak wygląda to w wydaniu europejskim. I oczywiście, że reakcja Komisji Europejskiej jest zaskakująca, bo zamiast jakiegoś twardego stanowiska to próba usprawiedliwiania. No właściwie otwiera się drzwi do Putina i możliwości rozmawiania z tym terrorystą, mordercą, do normalnego brania go i pokazywania, że jest normalnym uczestnikiem życia międzynarodowego. Słuchajcie, wydaje mi się, że w 2022 roku przez jakiś czas to było niemożliwe, a teraz okazuje się, że znowu Putin wraca w takiej pełnej krasie na salony. No No niestety to jest tak to ostatnie wygląda. miejsce, gdzie on mógł sobie może na to pozwolić i faktycznie to jest taki odpowiednik tego ekonomicznego forum z Petersburgu, gdzie to Putin pokazuje, że jednak są tacy, którzy mogą uścisnąć tę zakrwawioną dłoń. Dlaczego akurat ONZ? No z drugiej strony, Pawle, jest wiele instytucji ONZ-u, które by miały działać odpowiednio. Wszyscy dobrze wiemy, jak działa Czerwony Krzyż. Pamiętasz, Pawle, gdzie było pierwsze ośrodki pomocy ukraińskim uchodźcom, gdzie otworzono? W Rostowie nad Donem. No oczywiście. Czerwony Krzyż w Rostowie nad Donem otworzył, a w Lwowie przez wiele tygodni mieli wynajęte wszystkie niemalże pokoje w 5-gwiazdkowych hotelach, bo w Lwowie też ten Czerwony Krzyż najbardziej się akurat w pierwszych dniach pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę przydawał, więc z jednej strony radzę wszystkim, przeczytać artykuł Lawrowa w takim periodyku rosyjskim Rosja w globalnej polityce, czyli Rosja w globalnej polityce, i tam jest wszystko bardzo dobrze wytłumaczone, jak Rosja widzi rzeczywistość, jak Rosja widzi świat, a jak Rosja widzi instytucje między innymi ONZ-u i co oni planują, więc tutaj to jest żadna niespodzianka. Rosja traktuje, z jednej strony mówi, że prawo międzynarodowe nie istnieje, ale kiedy trzeba wykorzystać instytucje prawa międzynarodowego, no to bardzo skutecznie je, jak widzimy, wykorzystuje. To ja z rekomendacji dołączę się i to też w taki przewrotny sposób zarekomenduję konferencję prasową Zacharowej, gdzie ona też właściwie otwarcie mówi, jakie są cele Rosji, jaki ma stosunek do świata zachodniego, jaki ma stosunek do ONZ-u, a pomimo tego wszystkiego, że oni to mówią głośno i wyraźnie, świat udaje, że tego wszystkiego nie słyszy. Dmytrze, chciałeś coś dodać?
Tak, ja chciałem dodać, że według informacji, którą opublikowała Ukraińska Prawda, powołując się na agencję France Press, Guterres po tym spotkaniu w Kazaniu chciał przylecieć do Kijowa, żeby spotkać się z prezydentem Zelenskim i dostał kosza, tak? Czyli odmówili mu na podstawie tego właśnie, że on ściskał się tam z Putinem i w ogóle złamał w taki sposób w prawo międzynarodowe, chociażby ten list ścigający Międzynarodowego Sądu Kryminalnego, który wydał order na areszt Putina i według źródeł ukraińskiej prawdy w biurze prezydenta Ukrainy taka informacja jest potwierdzona. Międzynarodowy Trybunał Karny go ściga, a on się Putinowi kłania. Arturze, znalazłeś taką ładną grafikę, która to w dosadny sposób ilustruje. Izraelskiego karykatyrzysty. Tutaj też warto zaznaczyć, że Izrael ogłosił Guterresa już dawno persona non grata. Tutaj przetłumaczyliśmy to, co myśli, czy też mówi Putin. A to nie ty chciałeś mnie aresztować? To jest bardzo, bardzo wymowne w tym przypadku. Nic więcej Ja dodać. myślę, że Piotr to chce też jednak wskazuje dodać. na jeszcze jeden element. To dokładnie ta grafika, to jest grafika izraelskiego karykaturzysty. Guterres jest persona non grata w Izraelu, a ważnym tematem poruszanym podczas szczytu BRICS był temat Palestyny. I myślę, że tutaj ta kwestia, w żaden sposób nie szukając usprawiedliwienia dla niego, ale szukając przyczyn, dlaczego mógł tam pojechać, z powodu żywego zainteresowania tematem Palestyny. Żywe zainteresowanie wyrażają też właśnie państwa, które w Kazaniu się spotkały. I myślę, że to jest różnica nie tylko perspektywy, może właśnie perspektywy jego jako Portugalczyka, bo gdzie Ukraina, gdzie Palestyna, wszystko dosyć daleko i wszystko jedno i to samo. I myślę, że to jest taka różnica w perspektywie, z której my sobie często, będąc w Europie Środkowej i Wschodniej, absolutnie nie zdajemy sprawy, a jednak no, chociażby dla Portugalczyków, nawet z mojego ostatniego doświadczenia z Portugalczykami, naprawdę ta perspektywa jest całkowicie inna i nie uświadamiają sobie w żaden sposób, jak bardzo wielkie znaczenie dla... Piotrze, nie uwierzę, że na tym stanowisku. Ja uwierzę, że zwykły No Portugalczyk oczywiście, może tego nie wiedzieć, oczywiście, ale nie człowiek, ale to który jest tak jak jednak Artur kwestia zwrócił. jakichś tam podstaw gdzieś głęboko leżących, kulturowych, A ja bym te polityczne, podstawy jednak szukał tych podobne. podstaw być może finansowych albo jakichś innych, albo teczek, albo zamiłowań, o których nie wiemy, a Putin może wiedzieć, bo po prostu aż ciężko uwierzyć, że coś takiego można było zrobić. Przecież Guterres nie działa sam, ma cały potężny aparat i on doskonale wiedział, tylko jechał, to nie jest pomyłka, to nie jest przypadek. Słuchajcie, tak spinając te wszystkie tematy, to ja mam takie wrażenie, że właściwie to nie mogę zrozumieć, dlaczego nie było przywódcy Korei Północnej na tym spotkaniu BRICS. Ładnie by się wpisał w to całe towarzystwo, a Guterres też mógłby mu coś pocałować. No, może nic jeszcze nie za późno. Myślę, że może za jakiś czas i zobaczymy też tego typu wydarzenia. No jednak państwa totalitarne i autorytarne czują się coraz lepiej. Oni widzą tę swoją moc, oni widzą swoją siłę i niemoc państw zachodnich, bo to jest po prostu tą impotencję państw zachodnich, że użyję tego sformułowania. I myślę, że jeszcze nie jedno zobaczymy w najbliższym czasie. No i te ostatnie słowa absolutnie zabrzmiały kasandrycznie, czyli 6 Kasandr dzisiaj zapowiada, że to wszystko, jak tak będzie wyglądać, to źle się skończy. Można jeszcze dodać, dlaczego on nie przyjechał. To może nie ma kolei do Kazani. No tak, on jeździ tylko pociągiem. No tak, to Ola tutaj rozszyfrowała sprawę braku przywódcy Korei Północnej w Kazaniu. No to kończymy dzisiejsze wydanie Czarne Niebo. Moim kolegom bardzo serdecznie dziękuję i dziękuję Państwu za uwagę. Lajkujcie, subskrybujcie, podawajcie dalej, wspierajcie Czarne Niebo. Do usłyszenia, do zobaczenia.